Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj kolejny pomysł, tym razem na pasztet. W grzybowej galaretce. Coś innego. Trochę pracochłonny, ale czasem warto zrobić coś innego. Może na święta? Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynam od namoczenia garści suszonych grzybów, podgrzybków lub prawdziwków, jakie macie. Zalewam je zimną wodą i odstawiam. Do garnka wrzucam mięso z kurczaka. Mam ćwierci, 1,5 kg. Dodaję również jedną pietruszkę, marchewkę, kawałek selera i jedną cebulę, rozkrojone na połówki. 2 liście laurowe, 2 ziele angielskie, około 1–2 łyżki domowej wegety. Możecie użyć rosołki, jeśli wolicie. Zalewam wszystko zimną wodą i gotuję. Gotuję na średnim ogniu około 1 godzinę do 1,5. Po tym czasie wybieram mięso z garnka i warzywa. Warzywa nie będą mi potrzebne, chociaż jeśli wolicie więcej pasztetu, możecie je zmielić razem z mięsem. To też wzbogaci smak. Ja jednak tych warzyw akurat tutaj nie dodaję, ale wybieram, żeby już był sam wywar. Mięso mi ostygnie, to będę mogła obrać je od kości. Do wywaru z mięsa wrzucam grzyby i wodę, w której się moczyły. I będę jeszcze gotować sobie około pół godziny na wolnym ogniu, żeby grzybki mi zmiękły. Dodaję również 1 ząbek czosnku, bo musimy doprawić nasz bulion. Dodaję również soli i pieprzu. Możecie dodać również inne przyprawy, które lubicie, do rosołu. Spróbujcie wywar i doprawcie go pod swój smak. Zamieszam, jeszcze chwilkę pogotuję i wyłączę. Grzybki jeszcze sobie w nim zmiękną. Na patelnię wrzucam około 1–2 łyżki masła. Jak mi się rozpuści, to kładę wątróbkę drobiową. Musimy ją obsmażyć. Z obu stron. Jak się podsmaży, to solimy po wierzchu i posypujemy pieprzem. Odstawię ją wyłączoną, żeby wystygła. A ja w międzyczasie mogę obrać mięso od kości. Możecie użyć również skórek, możecie je odłożyć, to już jak wolicie. Wszystko będziemy razem mielić, więc dowolnie. Jak lubicie, możecie dodać. Nie przejmujcie się, że gdzieś mięsko może jeszcze być w środku różowe, bo wszystko będzie i tak się jeszcze piekło. Mięso obrane możemy mielić przez maszynkę razem z wątróbką, która już ostygła, i bułką, którą namoczyłam sobie w wodzie i odcisnęłam. Ją również zmielimy. Będę mielić na najdrobniejszym sitku, takim do pasztetu. Zobaczcie w porównaniu z pozostałymi moimi sitkami, że jest najdrobniejsze. Jeśli nie macie takiego drobnego sitka, to będziecie musieli zmielić dwukrotnie, żeby było mięso bardzo drobne jak na pasztet. U mnie wystarczy tylko raz. I mielimy najpierw kurczaka, później wątróbkę i jeszcze bułeczkę. Wszystko mamy przemielone, dodajemy 3 jajka do mięsa, mieszamy.
Do masy dodaję taką solidną łyżkę mięciutkiego masła i jeszcze mieszam razem z pasztetem. Czasami daję nawet więcej masła, zależy jak suchą mam masę. Spróbujcie do smaku i musimy ją teraz doprawić, bo pasztet nie może być mdły. Dodaję majeranek całkiem sporo również soli i pieprzu. Możecie dodać również czosnek granulowany lub świeży, odrobinę magii, jeśli lubicie, lub słodkiej papryki. To wszystko już zależy od Was i od Waszego smaku. Gotowy pasztet przekładam do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i pieczemy około 1 godzinę. Pasztet się piecze, a my na patelni jeszcze po wątróbce dodajemy odrobinę oleju i podsmażamy pokrojone w kostkę pieczarki, aż się ładnie zarumienią. Ugotowane grzybki wyjęłam z wywaru i również drobno posiekam nożem i dodam do pieczarek. Wywar sobie przeleję przez sitko, żeby zabrać wszystkie niepotrzebne drobinki. Możecie również go wystudzić, żeby zdjąć z niego tłuszcz. Ja jednak zrobię to troszkę inaczej, bo nie chcę go całkowicie studzić i zbiorę go z wierzchu łyżką. Tego wywaru mam 1,5 litra. Możecie również za pomocą ręcznika papierowego delikatnie ułożyć go na wierzchu i zdjąć. Wtedy też sporo tłuszczu zostanie na ręczniku. Najlepiej jak wywar się schłodzi, ale tak można też sobie poradzić. Będzie po prostu szybciej. Pasztet mi się już upiekł, więc wystawię go teraz na dwór, niech szybko wystygnie. Do wywaru dodam grzyby z patelni. Zamieszajcie z grzybkami i spróbujcie wywar do smaku. Teraz musimy go jeszcze doprawić. U mnie ocet 10% około 2 łyżek, sporo świeżo mielonego pieprzu i ewentualnie jeszcze soli. Do wywaru dosypuję żelatynę. Mój wywar jest jeszcze ciepły, więc nie muszę go podgrzewać. Jeśli by Wam w międzyczasie całkowicie wystygł, to go odrobinę podgrzejcie, ale nie gotujcie. Tylko odrobinę, żeby był ciepły mocno. Tej żelatyny na 1,5 litra wywaru dam około 6 łyżeczek od herbaty. Zamieszam porządnie, aż żelatyna mi się rozpuści. Pasztet będziemy robić w pojemniku. Musicie znaleźć taki pojemnik, żeby był odrobinę większy niż nasz pasztet, żeby ta galaretka była dookoła. Ten pojemnik będzie akurat. Folią spożywczą wyłożyłam mój pojemnik na spodzie, głównie na spodzie i wleję trochę wywaru na spód, żeby galaretka była również na dole. Poczekam, aż mi stężeje. Wystarczy w lodówce 20-30 minut i położę na niej mój pasztet. Jest odrobinę za długi, więc sobie kawałeczek odkroję. Będzie okazja, żeby go spróbować. Wstawię mniej więcej na środku i zaleję galaretką dookoła. Galaretkę mam już taką zaczynającą tężeć, więc najlepiej właśnie taką. I gotowe. Wystarczy, że wstawimy do lodówki i poczekamy, aż stężeje. I będziemy mogli próbować.
Na drugi dzień można go wyjąć. Dzięki temu, że na spodzie jest folia spożywcza, łatwiej będzie to zrobić. Przełożę sobie na deskę i możemy kroić. Ja lubię plastry ukrojonego pasztetu, posypać jeszcze po wierzchu odrobiną świeżo mielonego pieprzu. Ale to już jak wolicie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!